sporej wielkości wargacz, mnóstwo ryb zasłaniających wrak, no i sam wrak zatopiony 150 lat temu. A to wszystko i nie tylko to zobaczysz w dzisiejszym odcinku. Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl. Jest godzina 6 rano, a my jesteśmy na łodzi safari i właśnie wstaliśmy, aby zanurkować i pokazać Wam wrak, który powstał 150 lat temu i którego historia nie jest do końca jednoznaczna. Jak widzicie, nie jesteśmy jedyni, którzy tutaj zacumowali. O tej godzinie nie wszyscy wstali, ponieważ część z nas woli pospać nieco dłużej, a ci, którym się to udało, siadają wygodnie, aby uczestniczyć w briefingu, czyli omówieniu planu nurkowania, po którym ubieramy skafandry i pozostały sprzęt nurkowy oraz wsiadamy do pontonów, którymi dostaniemy się do planowanego miejsca zanurzenia. Statek Dunraven, brytyjski frachtowiec o długości 82 metrów, to bohater dzisiejszego odcinka. Został zbudowany w 1873 roku w stoczni Mitchell w Newcastle w Anglii. Jego przeznaczeniem było transportowanie przypraw i bawełny z Indii. W marcu 1876 roku, choć według niektórych źródeł w kwietniu, podczas swojej ostatniej podróży na północ do Suezu, statek uderzył w południową część rafy Shab Mahmud w Egipcie. W rezultacie tego zdarzenia statek leży na głębokości od 15-16 do niespełna 30 metrów na płaskim, piaszczystym dnie u podnóża rafy. Istnieją różne wersje tego, co stało się po zderzeniu z rafą. Jedna z wersji sugeruje, że statek przełamał się na pół i szybko zatonął. Druga z kolei wskazuje, że statek tkwił w rafie przez kilka dni, zanim wybuchł pożar, co spowodowało jego zatonięcie. Według jednego ze źródeł transportowany towar, czyli drewno i bale bawełny, płonęły, sprawiając, że wrak wygląda jak duża, prawie pusta jaskinia. Wrak Dunravena został odkryty przypadkowo w 1979 roku przez francuskich nurków. Odnaleziono w nim wiele artefaktów, takich jak kubki, talerze i butelki, czy nawet słoiki z dżemem, oraz oczywiście towarzyszące im bogactwo fauny i flory morskiej. Coś pięknego. Co ciekawe, i tutaj także możemy doszukać się alternatywnej wersji, w której to wrak jednak został odkryty 2 lata wcześniej, czyli w 1977 roku. Mieli tego dokonać geolog Keller wraz z kamerzystą podwodnym Rosensteinem. Obecnie wrak Dunravena jest miejscem nurkowym, które wywołuje mieszane odczucia. Niektórzy uważają go za nieciekawy, podczas gdy inni twierdzą, że to fascynujące miejsce, szczególnie dla tych, którzy poświęcą mu nieco więcej czasu i dokładnie go obejrzą. Wielu podkreśla, że ogromnym atutem wraku jest bogactwo otaczającego go podwodnego życia. Ja tymczasem zamilknę, a ty oglądaj i spróbuj poczuć się, jakbyś tam była pod wodą z nami. Oglądaj jednak do końca, bo jeszcze będzie się działo.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Na koniec opuszczamy wrak i płyniemy wzdłuż rafy koralowej. I w momencie, kiedy wydaje nam się, że to nurkowanie najlepsze ma za sobą, to pojawia się właśnie to miejsce. Zresztą, sami zobaczcie. Musimy się wynurzać, więc zapraszam Cię do obejrzenia moich poprzednich filmów. 2 z nich dotyczą również nurkowania wrakowego. Są to historie promu Salem Express, jednej z największych katastrof morskich Morza Czerwonego, oraz El Hafein, którego zatopił egipski rząd. Dowiedz się, co tam się wydarzyło, klikając w jeden z ekranów końcowych. Miłego oglądania, cześć!